Hej, dzień dobry, witamy serdecznie na kanale Archeolodzy HiFi. Po tej stronie Grzegorz, no bo ja mówię, to głupio tak, Darku, ciebie najpierw przedstawić, chyba że powinienem tak zrobić, jak myślisz? Ale Grześku, ja myślę, że już wszyscy wiedzą, że po tej stronie Grzegorz jest tak, A że... po drugiej Darek, no to może zmienimy coś przy następnym odcinku. No weszło jak weszło, zgodnie z... Jak będziemy pamiętać. Jak będziemy a z pamiętać. pamięcią jest skleroza, może nawet teraz z racji sklerozy zaproszę do subskrybowania kanału. Szok. Od 60 paru filmów nie zrobiłem tego, co zrobiłem teraz. Masakra. Może. Zachowałeś się jak profesjonalny youtuber. A, wypadek przy pracy. Dzisiaj zgodnie z okładką 81-82 Philips nas wita. Ja mam dla Ciebie taką małą niespodziankę w tym katalogu, bo sobie go przejrzałem na szybciutko i trochę będzie powodu do dyskusji. No dobra, nie przedłużając, lecimy z materiałem. I co? I szafy. Pięknie. Zaczynamy od szaf. Nie ma tu za dużo opisanych rzeczy z parametrami. A nie, jest tutaj gramofon opisany de facto. HiFi Platte Spieler F7112 semi-automatic, czyli półautomatyczny. No cóż, popatrzmy. No, drewno konkretne, przyznam. No fajne, ale pierwsze co się rzuca w oczy, przepraszam za dykcję jak zwykle, to ten bardzo ładny magnetofon kasetowy. Nie pij przed nagrywaniem. Aha, masz taki. No, staram się, no. Nie mam, dlatego mi się ten podoba, bo go nie mam. Aha, no dobrze. Ale to jest zwykły, prosty, przeważnie w tych rakach właśnie takich proponowanych wystawach w katalogu było niestety tak, że jednak nie dawano tych najwyższych modeli. Amplituner, półautomat. O, tutaj widać, że jest waga chyba wbudowana jeszcze. Te Philipsy właśnie to mnie urzeka w tych gramofonach. Nie trzeba kombinować, po prostu wagę do dociążenia igły, wkładki, jak to nazwać. Masz budowaną podstawę, po prostu puszczasz zaczep i możesz sobie zważyć nacisk. Piękne. Pod tym względem Philips No jak to na zwykle pewno bardzo przydatne. funkcjonalne. To jest właśnie Philips. Natomiast ten boczek to wygląda, jakby ktoś wziął dwie deski. No dobra, chętnie zbijamy, nie? Ale ładny jest ten No boczek, ładnie, bo jest no taki coś widać miał pomysł. grube, no wiadomo, że to jest okleina, co No tam dechy. jest pod prostu spodem, dechy. jakaś decha, tak, albo jakaś płyta, ale grube, to jest dobre. No, to Natomiast mówisz tańszy model sprzętu, pewnie dlatego, że wiesz, jak sprzedawali to w takim secie, jakbyśmy teraz powiedzieli, czy komplecie, to było no drogo. to już miało swoją cenę. Gdyby walili topowe, powiedzmy, to jest pewne magnetofony jakiś zwykły dwugłowicowy, gdyby wsadzali trzygłowicowe na przykład, tak jak masz u siebie, no to byłoby drogie, tak? No, To by był droższy biznes. Ja tutaj tak jeszcze powiem szczerze, spojrzałem, jeszcze wrócimy do katalogu z 70 lat końcówki i tu są zupełnie inne rzeczy niż w tamtym, więc to jest taka jakby nowa era, lata 80. Philips otworzył z buta. Tutaj mamy co? To samo chyba, czy nie to samo, to byśmy musieli się przejrzeć. Ale tu jest chyba opisane, aha, to jest druga strona, przepraszam, korekcja mała z mojej strony. To jest druga strona po prostu tego prospektu, bo jakby tam było zdjęcie, Platte Spieler i tutaj mam opisany amplituner 2x30 W przy 8 ohmach. Regulacje. No, to jest zawsze miło spojrzeć. Basy plus minus 12 dB przy 40 Hz i wysokie plus minus 10 dB przy 20, więc to jest ogólnie taka ilość, znaczy taka wartość herców, troszeczkę z tyłka te 20, więc tak naprawdę zostaje nam 5-6 dB przy tej słyszalnej granicy, powiedzmy, jeśli chodzi o dźwięk, tak? No ale to był taki wyścig szczurów wtedy, czym więcej kiloherców, tym sprzęt lepszy, więc niektórzy nie bali się pisać do 100 lub 200 tysięcy. Zresztą Philips, to powiem Ci tak, ostatnio przeglądałem sobie oferty Philipsów i co mnie zaskoczyło, że Philips już przy swoich takich bardzo starych, z początku lat 60. monoblokach rampowych pisał właśnie takie rzeczy, że pasmo jest do 100 tysięcy herców. Proszę, można. Myślałem, że to jest wymysł japoński z lat 80., a tu zaskoczyłem się sam w poszukiwaniu. No ale no powiedzmy tutaj pasma przenoszenia, jeśli chodzi o magnetofon, tak jak powiedziałem, jest podstawowy. No 14 kHz przy metalowej kasecie to tyłka nie urywa, tak? 12,5 tutaj podejrzewam w nawiasie jest norma DIN. Jak widać ona jest troszeczkę bardziej, czy troszeczkę mniej rygorystyczna niż powiedzmy parametry jako takie, tak? Prędkość też, wahnięcia ma prędkości plus minus 1,5%, to w sumie niewiele, to jest 0,6
600 sekundy, czy coś takiego, więc można sobie podarować. Ok, następny, 2 razy 40 W, tu już mamy wzmacniacz, też takie proste. Osobno i tuner osobno, prawda? Tak, Tutaj już to magnetofon rozdzielili. chyba dali ten sam po prostu. Na razie Magnetofon ten sam, tak. dokładnie. Szafką nie będziemy tutaj się przyglądać za bardzo. Dokładnie. Tutaj po prostu jest wersja z tunerem i wzmacniaczem. Tak przeskoczymy, bo te pierwsze strony właśnie są takie szafkowe. Wzmacniacz, no. Co my tu mamy? 40 według Dina, 26, a 20 pewnie ma przy jakimś innym standardzie. No to jest ciekawe. Co tu napisano? Regulacje te same, więc my hyc, lecimy dalej. Okej, następna szafka. Magnetofon chyba ten sam. Wzmacniacz. Chyba nadal. Tak, wzmacniacz dali po prostu lepszy, bo z wychyłami. Do tego jeszcze tuner dali z programatorem. Od cała Tak. ewolucja szafek, aczkolwiek to już jest bardzo ładna. No i sama szafka też nowocześniejsza w wyglądzie. Tak, Mamy to takie już wstawki, wygląda być fajnie. może nawet aluminiowe. Wygląda zdecydowanie lepiej, chociaż ta tutaj tak po skosie ścięta też robi robotę. No ale kto w się, że ktoś jak kupuje szafki. Kupi jedną i koniec. Prawda? Tu nie ma zmiłu, tu nie ma lipy. Tutaj mamy cały system. 2 razy 70 W muzycznej mocy podano, więc troszeczkę mniej będzie. Gramofon chyba ten sam. Plateszpiler, tutaj sobie zobaczmy. Na pasku aluminiowy talerz, bardzo ładnie. I waga budowana. Tuner sobie podarujemy, bo jedyne co mi tutaj rzuca się w oczy, że są diody jakieś LED w tunerze i tak mamy od detekcji zera i siły sygnału diody włożone. Resztę jak widać tutaj, no chyba był z tej szafy w ogóle tuner. Ma tutaj programatory jeszcze pod przyciskami. Wzmacniacz. Tutaj widzisz magnetofon i wzmacniacz, przepraszam, że wejdę ci w słowo. No chodź. Pewnie są te same co poprzednio, tylko tu już poszli po nowoczesności i tu już wsadzili te takie diody, te cegiełkowe. Tak, i dlatego Więc- przy oszczędzeniu na liczniku dali zwykłe mechaniczne. Tam też były mechaniczne liczniki w No poprzednim tak, ale taka nowoczesność, że nie ma tej nowoczesności. Może coś o kasecie się rozpisali. No oczywiście, że nie. No bo po co? Dobra, tutaj chyba przeskoczyłem troszeczkę. Dobra, bo tutaj jest trochę stron pomieszanych. Tu byliśmy. Tu jest 2 razy 80. To jest znowuż to samo? Nie, to nie jest to samo. Czy to samo? Inny gramofon jest, Nie, przepraszam. tu już masz inny I tuner tuner, Grześku, cyfrowy. i tu masz inny wzmacniacz. Okej, dobra, więc takie rzeczy, które się de facto nie rzucają w oczy. Na pierwszy rzut oka pomyślałem, że to i to jest to samo. A Jest tu, elegancko. Jest no tak, tutaj elegancko. można by było się przyjrzeć, który ładniejszy. No raczej ten droższy, no zawsze droższy będzie ładniejszy. Lepszy jest wrogiem dobrego, nie? Ale Tak, trzyma. tu wam coś powiem jeszcze jedno, że te wszystkie tutaj te front panele, w ogóle obudowy tych sprzętów, one są, front panel chyba jest z aluminium, jeśli Amelinium pamiętam, bo u mnie jeszcze. tak jest. Amelanium albo amelanium Mhm. a reszta jest stalowa, także tu jeszcze były czasy, kiedy nie było plastiku, jedyny Był plastik tutaj z tyłu. jest no, tak, z tyłu masz rację, tak, z tyłu był plastik, ale to też ten tył był z takiego grubego plastiku, w ogóle te tyły, tutaj jak często, znaczy prawie nigdy tutaj tyłów nie ma pokazanych, a ja lubię akurat tyły oglądać, mi się bardzo tyły podobają, są ciekawe. Po obejrzeniu, to niczego innego nie zmieszam, Grzesiek, nie śmiej się. Po obejrzeniu tyłu można wiele ze sprzętu wywnioskować, nie? I nie tylko. Więc Ze sprzętu. ale tak, Ładny tył tak, musi to być. prawda. Dobra, To ładny prawda, tył tak, musi dobry być. tył musi być, Tak, to prawda. tak. Więc okej, tutaj mamy co? Tu mamy Automatic Plateszpiler F7215. No i co? No, w gramofonach, tak jak mówiłem nieraz, no, Darku gra wkładka, no tutaj masz do wyboru, widzę, że jakieś wkładki jest Super M401, 412, 420, więc brzmienie zależało od tego. Na razie trochę nudno, tak? Bym powiedział. Tutaj nie wiem, co mamy. Tunery, tak? Tu mam następny zestaw, który albo... Chyba, że ten poprzedni. Właściwie tutaj jest rozpisany dopiero. Tak trochę niespójny ten katalog, ale tak jak powiedziałem, z tym katalogiem mam swoją ukryty cel. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem z katalogiem, ale myślę, że nie.
Wzmacniacz, jak widać, regulacje są takie same. Więc to wszystko tylko dodawali parę watów. No kaseta zdecydowanie, nie, nawet nie zdecydowanie. Wypada odrobinę lepiej niż ta najgorsza, bo tutaj masz do 15. Tak, bo tam było tutaj już idzie do 15 000, tam było No, ale na 14 chyba, metalowej. jeśli dobrze na pamiętam. metalowej. Tak, na metalowej. Dokładnie, więc myślę, że tutaj tych parametrów właściwie tutaj Philips mam wrażenie, że napisał prawdę, jeśli chodzi o kasety. Tak brzmią o kasety. To jest takie realne pasmo. Bardzo prawdopodobne, tym bardziej, kaset. że Philips, wiesz, był inicjatorem kompakt kasety, Więc więc, w miarę- więc może był szczery w swoich wyznaniach. Tak, może w tym roku coś tam się pomylili i napisali prawdę. O, fluorescencyjny wyświetlacz, to też pewnie domek ładnie oświeci ten panel, no ale widać, to były takie nowości technologiczne. Tutaj mamy HiFi Systems System 516 100 W muzycznej, więc tej normalnej mocy jest aż 68 W na kanał. No ale tutaj już jest bardzo, bardzo ładnie. Natomiast co mnie zaciekawiło przy tym wzmacniaczu, to jest F4518 albo 16, nie mogę się doczytać. Zresztą nie mogę się doczytać. 4516. Nie ma wskaźników wysterowania. Moc podnieśli, ale już chyba wskaźników wysterowania, chyba że tutaj są. Też nie. Input source. Więc nie, tutaj nie ma wskaźników V-meter tak zwanych. Może idzie przez V-meter magnetofonu, co? Możliwe, no zawsze można pauzę wrzucić i sobie Ale wiesz co, a tu zrobimy przy tym magnetofonie przerwę, bo wiesz, skąd No. mam ten magnetofon? ode mnie. Od ciebie mam ten magnetofon Jak i to powiem gra? ci, że to jest... Mów. I powiem wam, że mam... Ostatnio liczyłem, mam około 30 magnetofonów, tak? Dwugłowicowe, trzygłowicowe, mam trochę magnetofonów trzygłowicowych różnych i powiem wam jedno, to jest mój jeden z najlepszych magnetofonów. Bije Dobra. nawet niektóre trzygłowicowe na głowę, jeśli chodzi o odtwarzanie. Nie wiem dlaczego, to jest zwykły dwugłowicowy magnetofon, natomiast ma dość sporo funkcji, to jedno, a drugie odtwarza świetnie. Bardzo go lubię słuchać no bo to jest Philips. i jeżeli miałbym sobie jakieś 2-3 magnetofony zatrzymać, to wśród nich byłby ten Philips właśnie. No bo Philips właśnie to jest taka firma, co raz mówiłem, że zawsze coś zepsują, ale ogólnie robią rzeczy naprawdę bardzo dobrze grające. Tak jak to jest takie, wiesz, przy Technicsie to wygląda ładnie, gra, powiedzmy mówiąc dyplomatycznie, albo moim zdaniem do dupy. Jeśli chodzi o wzmacniacze, sorry, jeśli uraziłem kogoś, kto kocha Technicsy i ich brzmienie, macie prawo kochać, ja mam prawo nie lubić Technicsa, natomiast Philips zrobił Znaczy, takie rzeczy... ja też jestem zwolennikiem magnetofonów Technicsa, bo ja już wiele Magnetofon, razy okej. mówiłem, że magnetofony Technicsa nigdy mnie nie rozczarowały również. Natomiast ten Philips jest tak tutaj u mnie tak powiedzmy w topie, mimo że jest to zwykły dwugłowicowiec, No tak, ale ale ma te kilka Philips- fajnych funkcji. No mów, słucham. No, ale chodzi mi o to, że Philipsy nie uderzają cię po twarzy, mówiąc, patrz, jestem zajebisty, tak? Tutaj jest co Tak. najwyżej, patrz, jestem poprawny, jestem duży, jestem ładny, ale jestem poprawny, tak? Natomiast tutaj jednak ten dźwięk się bardziej liczy. Jeszcze gramofonowi się przyjrzymy, bo widzę, że tutaj jest jeszcze jakaś detekcja Direct Control, więc pewnie na Direct Drive to Direct Control. No i wagę mamy tutaj w panelu wpuszczoną, czyli nadal mamy tutaj w nóżce mamy jakąś wagę i możemy sobie to spokojnie wysterować, więc bardzo użytkowa rzecz. O, tu masz detekcję dużej płyty nawet, widzisz? Na talerzu. Widzę, No, widzę, więc- jest taki bolczyk, przycisk, tak? Mhm. On, Czy tam detekcja płyty w Jak- ogóle, żeby nie puścić bez. No, takie właśnie mówię, takie smaczki małe Philips miał zawsze, ale coś tam zawsze wychodziło fajnie z tego. w ogóle, jak jesteśmy przy tym magnetofonie, to zacznijmy od tego, że przy tym magnetofonie to żeśmy się poznali tak naprawdę, nie? No, Więc, no, w sumie więc tak. tu, Przyjechał no. na Haber. Okej, Tak. zobaczmy sobie co ten magnetofon, bo wzmacniacz ma powiedzmy regulacje takie same jak poprzednie, jakoś mnie nie dziwi. 2 razy 60 W, załóżmy, że to jest takie w pełnym paśmie pomiar zrobiony, więc trzymamy się tych 60 W, nie 100, jak napisali muzycznej mocy, bo muzyczna to jest taka, że przez chwilę może stówkę skoczy i koniec. Liczy się moc sinus. Ale tutaj zobacz, dlaczego ten magnetofon już gra lepiej niż inny. Widzisz, No, zobacz. parametry super. 30 do 18, 17,5, 17, 4 rodzaje kasy, żeby było śmieszniej, czyli nie ma, są jeszcze ferochromowe, nie brąbane. No i w zasadzie na żelazówce ma tyle, co te poprzednie magnetofony na metalowej kasecie. Dokładnie. Więc tu się kurczę postarali, więc to może było w sumie chyba... No dobra, prawdopodobnie był najwyższym modelem.
z tej serii. Tutaj mamy, tu już mamy taki secik dość godny. 2 razy 270 W muzyczne, nie wiem co tutaj podejrzewam. No i napisali 2 razy 180 W w sinusie ma ten wzmacniacz. Powiedziałem wzmacniacz, a powinienem powiedzieć końcówka mocy. No to już jest Tak jest. pełne pro. Zobaczymy sobie ten magnetofon. On troszeczkę zajeżdża pewną marką, ale ja do tego wrócę przy okazji innego magnetofonu. To jest taka zagłoska z ciebie. To ci przypomina ten Philips. Znaczy w sumie Philipsa. Dobra. Bo inne modele były inne troszeczkę. Już mamy cyfrowy tuner, jak widać rozbudowany preamp. Gramofon chyba dali ten sam co poprzednio, bo po co od nowa. Na raku wszystko, więc tutaj na pewno było drogo. Platę szpilę jako pierwszy, czyli jechali od góry po prostu platę szpiler. Tak jak powiedziałem, no tutaj wkładka no, gra, natomiast widać, że jest kwarc, direct control i tak dalej, więc jest całkiem miło i przyjemnie. Więc tutaj trafimy teraz na parametry. Tuner. Cóż można powiedzieć o tunerze? Jest na zachodnim UKS-ie. Ale są miłośnicy znawcy tunerów. Być może warto by było się dokształcić, bo są tunery lepsze, gorsze i w sumie z tego co ja pamiętam, to tuner, nie pamiętam, przepraszam, kto mi to powiedział, ale jeden z tunerów Philipsa, jakie oznaczenie nie wiem, ale miał czerwony napis, na pewno klasuje się w 10 najlepszych tunerów ever na świecie. A propos tego, co robi Philips. Dobra. Wzmacniacz mieli, przedwzmacniacz, przepraszam, chciałem powiedzieć wzmacniacz. I tutaj co mamy? Regulacje mamy też plus minus 12 dB wysokich, plus minus 10 przy 50 Hz. Do tego mamy przy 10 kHz. I zobacz, to jest 10, nie 20, tu już się nie bawili jakieś tam 20 kHz, tylko 10 kHz. Tak samo mamy filtry plus kontur 10 dB przy 100 Hz i 5 dB przy 10 kHz. Wiesz o co mi chodzi? Tam były 20 Hz wysokie tony, a tutaj najwyższy model z serii i mamy mimo wszystko tylko 10 kHz, więc tutaj może leżał Tak, ten tak, złoty bardziej purystycznie. tak, może bardziej użytkowo. 2 razy 180 W, to już wcześniej doczytaliśmy. I tu masz od 10 do 80 tysięcy Hz przy zniekształceniach zapewne poniżej 0,1%, więc super. Tutaj w ogóle już jakieś pasmo podane od 5 do 200 tysięcy Hz, czyli do 200 kHz. Cuda. Jest tego dużo, jest fajnie. Ok. I teraz magnetofon. O, to jest trzygłowicowy Philips. To jest model N5757. Ja powiem szczerze, na oczy tego nie widziałem na aukcji żadnej, ale jest grubo. Direct Drive dla kapstanu, no i parę innych rzeczy. 20 do 20 tysięcy na obojętnej jakiej kasecie. No powiem ci, tu jest grubo. No to już jest wyższa półka, można powiedzieć, tak? To już Tak. może się mierzyć z najlepszymi. No myślę, że takim tak, ten paśnie. Philips właśnie, ale jego nie ma, więc pewnie jest najlepszy. Tutaj mamy zestaw mini, więc do mojej niespodzianki się zbliżamy. Dla ciebie, tak nie będę mówił propos czego, ale zmierzamy. No ten Philips, on bodajże na Allegro chyba wisiał, nawet tanio, bez kasety jakiś tak. To jest naprawdę mikro zestaw. To nie jest mini zestaw, tylko mikro zestaw. Przypomina te nasze polskie Unitry, prawda? Chyba nawet jest jeszcze węższy od Unitry, tak mi się wydaje, Grześku, raczej na ewentualnie, pewno. no to może węższy nawet, ale jeszcze analogowe V-metery wrąbali do tego. Ogólnie fajna rzecz, szkoda, że timera do tego nie zrobili. Natomiast czy wzmacniacz miał jakąś moc podaną tutaj na pierwszej stronie? No 2 razy 26 W, więc więcej bym się nie spodziewał. Ale zobaczmy, bo jestem ciekaw tej kasety, szczerze mówiąc, jako parametr. F76312 i tutaj masz 15, 14, 12,5, więc jak najgorszy model z tej serii pełnowymiarowej. Wzmacniacz, regulacje te same co poprzednie, więc nie będziemy się powtarzać. Tuner, nie wiem po co ten tuner zjeżdżam, ale jak widać w zestawie z gramofonem i dwudrożnymi kolumnami wygląda super. Te kolumny mają taki pierścień w sobie fajny, jeszcze wypuszczony jak
polskie ZG30. No, pierścień mniejszy, ale wygląda to ładnie. Chociaż ten wysoki tak wygląda jak z innej parafii troszeczkę. Natomiast jakby ktoś chciał oryginalny zestaw katalogowy, to myślę, że warto poszukać właśnie tych kolumn. Gramofon raczej nie stanowi problemu. Widziałem tak nakazami. A tu się dłużej zatrzymam. I powiedz mi, dlaczego się dłużej zatrzymałem? Nie wiem, na co to wygląda. Na Metsa? Eumiga. Eumiga? Tak, to wygląda na Eumiga. A skąd ten pomysł? Znaczy wiesz co, znaczy de facto tutaj ASC Eumig 2 w jednym, aż się zatrzymały. Bardzo charakterystyczne te gałki. Jak ktoś będzie wiedział lepiej ode mnie, to niech poprawi mnie. Ale to jest fajne takie dochodzenie do tego, skąd to się wzięło, bo gałki są z takim, widzisz, na środku takim wypustem. To Takim stożkiem, takie tak, stożkowate. trochę na Eumiga mi to przypomina, bo tego Eumiga ma całe, więc on ma takie gałki. Natomiast V-meter jest żywcem wyszarpany z ASC magnetofonu. Albo Eumiga, więc też jest ciekawie. Szczególnie, że ktoś tam wcześniej przy Eumigu pisał, że Philips też produkował właśnie kopię tych magnetofonów Eumig, tego FL900. Natomiast ja, patrząc na ten zestaw, to ja myślę, że to raczej Eumig kupił kopię od Philipsa, szczególnie, że 90 lata. To wcale nie wyklucza tego, że to był Philips, mimo że pisze z tyłu, że to jest Made in Japan. Ponieważ ja na moim Philipsie na przykład mam z tyłu napisane Made in Japan, bo Philips jest właścicielem Marantzu, więc po co miał robić fabrykę magnetofonu, skoro miał fabrykę pod swoimi skrzydłami właśnie Marantza japońskiego. Tak więc tutaj takie dla chętnych, tutaj nawet nie powiedziałem co to jest, mini system 109, 2 razy 100 W, więc pewnie 2 razy 68 W ma ten wzmacniacz. Natomiast... Tylko pamiętasz, przy Eumigu była jeszcze taka kwestia, że żeśmy kiedyś oglądali, ja już nie pamiętam czy na filmie, czy po prostu kiedyś tak rozmawiając sobie też żeśmy widzieli i była swego czasu na Allegro taka magnetofon Alpaga chyba się nazywała. Tak, Alpaga, to też było... ale były też 2 Philipsy, które wyglądały jak ta Alpaga. Więc tu jest kwestia dochodzenia i to myślę, że prędzej czy później doszukam się informacji, kto dla Eumiga ten magnetofon tłukł. Bo na pewno nie robił tego Eumig. Eumig zrobił Nano P1000 i zrobił CCD i CC w sumie, można podsumować. Natomiast FL900 to jest Made in Japan. Tak samo No masz... to się zgadza, bo on całkowicie wyglądowo odbiega od Eumiga sprzętu. I wcale no, mnie to to nie się prawda. dziwi, jeśli to będzie Made in Japan by Philips jeszcze, żeby było śmieszniej. Bo mówię, te gałki za bardzo mi miszką trącą. Natomiast no w Eumigu to już mówiliśmy, że tam wzmacniacz i tuner już dostała firma Luxman do zrobienia i na tyle. Natomiast zestaw przepiękny, prawda? Masz tutaj co? Końcówka mocy. Myślę, że poszukamy sobie jakie ceny są tego zestawu, choćby z ciekawości jak te gałki wyglądają, bo może to jest złudzenie optyczne też. Że nie mają tego stożka, więc poszukamy sobie. Pod koniec programu oczywiście, czy tam drugiej części. Natomiast co tu mamy? Tuner mamy no tylko tuner, bez timera. I kasetka mamy z pamięcią. Dwugłowicowa, ładna, przymykana. Te otwarte kasety mają to do siebie, że jednak fajnie jest widzieć kasetę już w całej krasie z każdej strony, bo to jest jednak taka skomplikowana skorupa i to miło się to ogląda. No ale V-meter to naprawdę żywcem wyjęty z Eumiga, albo jeden, albo drugi. Cholera wie. Kolor się zgadza. I te pionowe kreseczki jak najbardziej również. No ale w ASC również mamy ten kolor wyświetlacza. No właśnie też, dlatego się, no. to jedna wielka wioska hi-fi po prostu się robi, że każdy dla każdego coś tam robi. No bo po co? Jeśli Znaczy się ma to sens. inaczej to można też spuentować. Globalizacja to nie jest wymysł XXI wieku, to już było o wiele, wiele wcześniej. Dokładnie, no bo po co stawiać fabrykę, żeby zrobić V-metery, czy tam jakieś wskaźniki, skoro po sąsiedzku mamy jakiegoś producenta, który chętnie dla nas customizuje te V-metery i opchnie nam za rozsądne pieniądze, a my zaoszczędzimy na fabryce, więc trochę do przodu. No i to ma dużo sensu. Tutaj nadal się odbija, tak wiesz, po skosie. To jest ten sam zestaw chyba? Tak, to jest ten sam, tylko wersja srebrna. To na pewno sobie sprawdzimy na Hi-Fi Sharku. Nie jest to dobre do końca Hi-Fi Shark, bo nie wszystko pokazuje, ale coś tam jest. Dobra, tutaj mamy jakąś technologię dotyczącą wzmacniacza i tunera, więc
cudawianki. Większość osób podejrzanych, co widziała, to wtedy to okej, fajnie. Whatever. Może być. Tutaj co mam? Tanbat, kaset, no okej. Dużo tego. Pewnie chodzi o funkcje, które przy kopiowaniu można było sobie tutaj ustawić przy odpowiednich modelach, bo te modele masz tutaj na dole wyszczególnione. Kawka dała radę, powiem ci. Byłem zmęczony dzisiaj, ale jednak się rozbudziłem. Tutaj mamy dalej elektronikę od Philipsa, Hi-Fi. O, gramofon, proszę. Jak ładnie zrobiony podwójny talerz. No i to jest Direct Drive, tak? A nie jakiś tam, że talerz robi za silnik, tak jak w Adamie. Tutaj co mamy? Kasetę, tak. Chromową i metalową porównanie, powiedzmy tutaj odstęp szumów jest przy wysokich nam 10 dB i powiedzmy tam ledwo, ale muska. Te 20 000 Hz. Natomiast co mnie interesuje, o, tutaj taka ciekawostka, teraz słuchajcie, drogie dzieci. Widzisz, Darku, tu masz plus minus 3 dB, wszystko w porządku, tak? No. Kaseta niby tam osiąga 20 tylo, no nawet nie całe, no powiedzmy osiąga 20 000 Hz na papierze. Wszystko się zgadza. Ale minus 10 dB, więc jest ponad 3 razy ciszej niż dźwięk nagrany poniżej 10 kHz, ba, nawet poniżej 5 kHz. Więc już ten spadek mamy duży. Więc to wszystko, że wiesz, że 20 000 kHz magnetofon ma ściema. No bo musieli takie sprzedać. Jeje. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy co? FSX głowice. One chyba były prawie zawsze wkładane do magnetofonów. Tutaj nie chciałbym mówić, że zawsze, ale no raczej często się spotyka to znaczenie magnetofonów Philipsa. Natomiast o czym nie pisali, nie wiem jak tutaj w kaseciakach, ale w magnetofonach przenosił to często Roman na Audioazylu się z tym spotyka, że na przykład Philips praktycznie zawsze wkładał spieprzone głowice kasujące, które się rozlatywały. No i widzisz, po co patrzyliśmy na te szafki? No, mamy Zaid 12 i Psona 14, czyli mamy podgląd na te gramofony, które były wcześniej. Czyli półautomat, tak? Semi-automatic. Pasmo, no nie podane. I bardzo dobrze. To też mi się tu podoba, powiem ci. Nie szachują wkładkami. Wkładki masz albo do wyboru taką, albo taką, tak? F7111. Półautomatyczny, paskowy gramofon. Na tym zdjęciu podejrzewam wygląda lepiej niż na zdjęciach takich, jakie zobaczymy. Tu już mamy co? Automat. Pełen automat. Czy paskowy? Raczej nie. Direct Control. No i to już tutaj robi, powiem ci, piękne wrażenie. Trochę wygląda jak mikrosejki, nie licząc z ramienia, ale tutaj ten przedni panel, diodek nakichany, przycisków nakichany. No przedni panel ładny, ten talerz taki lekko ścięty, taki stożek obcięty, no to też robi ładne wrażenie. I waga. To co wcześniej mieliśmy, jest waga. Tak, tutaj widać. Tak, widać, można było technologicznie to ładnie ubrać, ale aha, to mamy po dwie tylko, czyli to teraz kasety mamy. To jest ten 6212. Tak, oni tu idą chyba od początku, tak jak przy szafkach od początku, tak teraz te osobno mamy te sprzęty pokazane. No to, to jest ciekawe, u Philipsa pokazywali właśnie mniej więcej ile minut zostało w którym miejscu, tutaj na tej przedziałce na taśmie. Tu masz opisane, że na przykład do takiej kasety do 60, 90 i 120, jak jest tutaj mniej więcej okienko, to znaczy, że są na przykład 40 minut. Więc tu jest ok. Mechanicznie tutaj akurat te diody, one się świecą na stałe, żeby nie było. To takie udawane jest digitale. Masz tylko otworki powycinane, to się świeci na stałe, a chodzą igły. Tylko wskazówka sobie dochodzi. Tak, ale wygląda to jak było digitale. No i pasuje. Romówki metalowe, normalne. Timer jest, Dolby jest. No i w zasadzie wszystko na soft touchu. Tutaj te parametry. A nie, to nie jest ten sam. 18, czyli to nie jest ten najgorszy. O, to tutaj do 16 kHz już zaczynamy. Tu mamy też digitale, tylko dla odmiany od góry wskazówki. To jest model, przepraszam, że dzisiaj tak latam, 6216. Parametry mamy takie same jak ten wyżej.
Ale tu mamy, widzę, programowalne, tak? To programowanie utworów chyba jest, bo tyle ich Ferrochromowe, a zgadza się, to jest ciekawe, nie zwróciłem na to uwagi. No, jak powiększysz, to widać lepiej. Repeat, no, więc jakiś programator jest utworu lub pokazuje po prostu, on jakby, tego się powiem ci nie spodziewałem. Nie tyle co programowanie, tylko ci pokazuje mniej więcej, który utwór wydawałoby się, bo masz repeat i tak dalej. No, ciekawe, jak to działa. W tym moim Wykrywa tego nie ma. przerwę. Znaczy się, Wygrywa. ja wiem, że wykrywa przerwę, ja też mam wykrywanie, Grześku, przerwy, tylko tutaj jeszcze dodatkowo to wyszczególnienie na poszczególne utwory, tak? No to na jest stronie kasety. CMS, to się nazywa. No to u mnie tego nie ma tych więc cyferek. Super. To jest akurat super, powiem ci. No to taki smaczek technologiczny. Jeśli to są jeszcze przyciski, to już by był w ogóle smaczek, ale chyba raczej tylko diody. No na pewno więcej rzeczy świecących to było najlepiej. Okej, czyli teraz mamy trochę lepsze gramofony, tak? Bo wiesz, co tam podejrzewam jest? Już tam sobie tym przyciskiem repeat chyba możesz wybierać poszczególny utwór i on ci zlicza, Grzesiek. Może też tak być, że przy przywijaniu ci zlicza jeden, Poszukamy drugi, go. trzeci, na przykład od czwartego, tak. Poszukamy go za Taki- chwilę na Allegro, myślę. Zobaczymy, No, czym to się je. Czy Bo... będzie? Nie wiem, ale okej. No, okej, gramofony kolejne, no to tutaj też już chyba bez wagi akurat w tym wypadku niestety. No ale powiedzmy Hatchel, można włożyć co się chce de facto, tak? Tak jakby te strony były troszeczkę pomieszane, no WRMS 0,07%, więc bardzo fajnie. 7060 Automatic. I teraz tak, co my mamy? Uwaga, aha, to jest ten sam gramofon. Kurczę, to są jakieś te strony zdublowane niestety. Wydaje mi się. Tak. Tak, jadę wesoło. A tu jest to Tak, samo. to jest to, co było. Tak, to, tak, co tak, było. więc idziemy tak. dalej. Dobra, 2 razy. Dobra, dystans. jest jakiś szpulak. Tak, o tym to mógłbym napisać książkę. N7150, pozdrawiam cię Krzysiu. Pół roku już leży. Znaczy to nie jest wina Krzysia, tylko jest wina... Krzysiu to jest taka sama dobra dusza, która nam naprawia sprzęty. Ogólnie, od czego tu zacząć? Tego magnetofonu, jeśli ktoś wam mówi, że nic przy nim nie robił i że działa, to na dzień dobry cena idzie w dół o 25%. Na dzień dobry. Bo jak nic nie robił, to trzeba zrobić. Tak, na 110%. Ogólnie przepiękny. To jest ostatni magnetofon szpulowy Philipsa. Znaczy ta seria, bo zaraz będzie, podejrzewam, uszatek taki sam. Przepiękny. Frontament już nie pamiętam, że jest aluminium, ale chyba front jest aluminiowy. Gałki na pewno. V-metary super. Tutaj masz na środku jeszcze pika. Diodkę pojedynczą. Wszystko na softacze sterowane. Wszystko. No feeling tego magnetofonu, to jak on wygląda, jest super. To jest naprawdę super magnetofon. I teraz tak, żeby nie było. On nie jest na Direct Drive, to jest pierwsze primo. Czyli tu mamy, jak w poprzednich modelach Philipsa, mamy gdzieś umieszczone tutaj w tym miejscu malutkie silniczki prądu stałego i mamy paseczek, który napędza nam pod talerzyk. Przy tych starych tak było, przepraszam, widzisz, i się zamotałem. Przy tym mamy zębatki, ale to chyba nadal nie jest Direct Drive, nie? Silniki są te same, tylko są zamiast pasków zrobiono tutaj zębatki, a zębatki zrobiono z gównolitu. Tak, to wygląda trochę, jak się rozbierze, tak ala przekładnia planetarna. Znaczy, nie, to tutaj to jest po prostu, jest napęd, no nie bezpośredni, mam ochotę powiedzieć bezpośredni, Nie, no ale właśnie nie nie. bezpośredni, tylko zębatkowy, tak? Żeby to było ciche i nie napieprzało. To zrobili z tego materiału, który wszyscy miłośnicy No magnetofonu dobrze, znają. Grześku, tylko jak tam ta zębatka napędza, tam ta zębatka napędza ten podtalerzyk od środka, tam to jest środka. trochę na zasadzie skrzyni biegów, tak jak mamy Tak, zębatki w skrzyni biegów, to też nie jest takie oczywiste, nie? No, Bo mała to tak trudno zębatka zasuwa wytłumaczyć. i napędza dużą zębatkę na wewnętrznej stronie podtalerzyka, tak? Tak. Okej, to już mamy wyjaśnione, natomiast zęby w tej dużej po prostu na pewno się rozlecą wam, bo są zrobione z takiego materiału, że po prostu guma, która jest tam w mieszance, ona już się zutylizowała, a plastik jeszcze o tym nie wie.
No to żeśmy wiele razy właśnie o tym mówili przy okazji sprzętów Philipsa. W magnetofonach kasetowych jest ta sama przywara, tak? To było robione Grundiki. dlatego, ta mieszanka gumy, no już Grundiki nie tak, przynajmniej takie moje takie przygody nie są z Grundikami, jak z tymi Philipsami. Dlaczego to było tak robione? No na krótko, żeby nie przedłużać. Po prostu robili ten taki konglomerat gumy i plastiku, ponieważ to cichutko chodziło. Teraz to można wymienić, tak? Na plastikowe, ale na plastikowym już nie ma takiej trzeba powiedzieć, wysokiej kultury pracy mechanizmu. Już leciutko go słychać. No i to cała różnica. Druga sprawa to jest bodajże tutaj, może nawet nie tyle co ten napęd, bo to koło jest również z plastiku. Natomiast tu jest właśnie, tak jak wspomniałeś wcześniej, układ planetarny do zmiany, powiedzmy, funkcji, tak? Tak jak w Grundiku 900 czy 950, ten poniżej 1000 szpulowy, on ma właśnie układ planetarny i on się lubi rozlecieć. Natomiast co do reszty, no głowice przecudowne. Ogólnie to jest właśnie ciekawostka. A propos tego magnetofonu i wszystkich poprzednich 3-głowicowych Philipsów. Roman spotkał osobę, która była miłośnikiem Technicsów, tak? On tam mówi, że miał Revoxy, miał inne magnetofony i koniec końców ma 2 Philipsy. Dlaczego? Bo one grają najlepiej. Mój tata również dostał ode mnie Akai, żeby posłuchać, ponagrywać. Dostał jakieś tam, w sumie nawet nie wiem, nawet GX-77 Akai to było. I nagrywa na Philipsie, bo Philips nagrywa najlepiej. Nie wiem, co cholera jest z tymi magnetofonami, ale Philips potrafi zrobić naprawdę dobre magnetofony. Czyli podsumowując tego, ogólnie szykujcie się na wydatki, ale części są osiągalne, dostępne, nie jakoś horrendalnie drogie, więc można wyreanimować go. Aha, i to co w Philipsa. Przycisk power na pewno będzie do wymiany. Taka propos. To jest już historia pewnej znajomości, przyciski power w magnetofonach szpulowych Philipsa. Tak. Wszystkie, które my mieli, nadawały się do wymiany, to prawda. Tu de facto mamy to samo, tylko uszatka. To jest ten sam magnetofon. Więc tutaj, no w zasadzie chwilę popatrzymy na niego, bo to jest to samo. Po prostu, to jest to samo, tylko w większej obudowie. Tu mamy napinacz jeszcze. No dobra, mamy napinacz już trochę bardziej eleganckie, tu mamy zwykłe takie chamskie, o małym skoku powiedzmy, a tutaj już mamy konkretnie, no bo czwóra większa. Natomiast zobacz, parametry masz podane dla tego i dla tego magnetofonu, więc one są identyczne. I co? Załóżmy, że tutaj mamy prędkości, tak? Czyli 35 do 25 tysięcy Hz przy prędkości 19,5 i do 12,5 przy 4,75, więc w zasadzie jak kaseta najgorsza. No, to te same parametry. Być może tutaj stosunek, nie, to samo. Tak spoglądam, góra, dół. Więc ogólnie, jeśli nie macie parcia na te duże, ten poprzedni kupicie zdecydowanie taniej i będziecie się cieszyć równie dobrą jakością dźwięku, bo mostka od nowa nie wsadzali innego, tylko ten sam z głowicami. Dziękuję. Kurtyna zapadła. A tu jest już drogo. Po prostu tu już jest drogo, bo tu jest direct drive już naprawdę. Nie ma tej zębatki, która się tam obraca. Tak sądzę, że to jest silnik. Mam nadzieję, że to jest silnik pod talerzyka. Chociaż wygląda bardziej jak kapsel, szczerze mówiąc. Nieważne. Natomiast to jest właśnie to opus magnum, jeśli chodzi o Philipsa, jeśli chodzi o szpulówki. No zresztą widać piękne, tak? Aż Darka zatkała. Urody. No, wyjątkowo. Nie, no, wyjątkowej urody to jest. Tak, wielkie bydle. Tutaj aż jestem ciekaw, jakie to ma parametry. No 30 do 26 tysięcy, więc 5 Hz niżej i 1 kHz wyżej. Głowice FSX. No a reszta to doczytajcie sobie sami, bo to jest naprawdę piękny kawałek magnetofonu. Na nasze nieszczęście to już osiągają ceny 6000 plus złotych, a tak. Być może będzie drożej. Więcej, i dobrze więcej, tak? I dobrze więcej niż 6000, to prawda. Wiesz co, chyba był jeszcze później produkowany jeszcze jeden wyższy model, ale one ogólnie już są drogawe. Okej, co tutaj mam, aż spojrzę, co to jest kwarcowy napęd. Aha, czyli masz tutaj kwarc, ale napędzany paskiem. Stabilizator prędkości, tak? Kwarcowy. Na kapstanie, ale silnik jest na pasku. Tak sobie zrobili. Okej, ma to sens. Po prostu przyspiesza, zwalnia w zależności od prędkości obrotowej
Capstanu, więc jest bardzo fajnie, ale parametry przy 9,5 to są już bardzo zadowalające, przynajmniej dla mnie, bo zawsze mnie ciekawiło, niekoniecznie szukałbym magnetofonu, który nagrywa super przy tej najwyższej prędkości, bo to przeważnie jest super, rzadko kiedy magnetofon się nagra przy 19,5 cm, tylko mnie bardzo ciekawe magnetofony, które mają jakieś tam pasmo ciekawe, właśnie tak jak ten Philips, de facto 30 do 16 tysięcy Hz z odchyleniem plus minus tylko 2 dB przy 9,5. Widzisz, gadam, on ma dużą studyjną. I powiedz mi... 38 cm. Tak. Już prędkość studyjną ma. 19 przy 9,5. No to w zasadzie porównywalne z tymi poprzednimi. Nawet teoretycznie, jakby się przyjrzeć szczegółom, to tu masz przy... Przepraszam, już tak latam znowu. Przy 19... tak, przy 9,5 cm masz 30 do 16, tak? 30 do 16. Tak. A przy tym masz przy 9,5 35 do 18. Więc zobacz, tutaj idzie o 2 kHz aż wyżej, a tylko 5 Hz wyżej. I moja teoria jest taka, że po prostu z właściwości fizycznej kasety po prostu jakby te niższe tony, one jakby zabierają więcej miejsca. Wiesz, o co mi chodzi? Jakby, żeby je zarejestrować, potrzeba jest więcej w cudzysłowie metalu na kasecie, czy tam żelaza. I dlatego tak niektóre filmy, szczególnie Akai, ono rzadko kiedy do tych 20 Hz schodzi. To jest tylko teoria, tak sobie to wyobrażam, a że wyobraźnię mam bujną, no to tak bywa. Mam nadzieję, że ktoś mnie poprawi. A tutaj co mamy? Kombajny dalej jeszcze. Stereo Compact Algen. No to mamy wszystko co najtańsze w jednym miejscu. Czy ci się to podoba? My nie za bardzo. To jest AH900 model. No. Tak. Teraz mówisz, że tobie się to nie za bardzo podoba, ale ożeniłeś mnie takim jednym. Ale to był inny model. Starszy, chyba starszy. Tak. Ale nie, tutaj kolor po prostu mnie trochę zniechęcał. A, kolor ci się kolor nie podoba, no to okej, tak. Nie, bo to jest takie szaro-czarne, jest... takie... No dobra. One takie chyba wszystkie były, Zobaczmy tak? sobie, bo mój też jest podobny. Jest. No mój jest cały srebrny bardziej. Bardziej do tego podobny, no to już jest lepiej. Bardziej do tego podobny, tak. Dokładnie, mocowo to jest 20 W, więc mówię, wszystko co takie najtańsze było. Ale I to o dziwo gra i chodzi. No właśnie, tu już chyba bliżej tego twojego jesteśmy, ja już przyznam szczerze, nie pamiętam. 2 razy... U mnie kaseta jest Grzesiek po prawej stronie. Okej, dobra, czyli niepodobne. Ale tu już jest ładnie. Tu już jest sreberko, tu już jest tak bardziej minimalistycznie bym powiedział nawet niż poprzednich, ale widać, że parę groszy więcej trzeba rzucić. I następny F1410. No, tu już jest prawie taki minimalizm, ale w zasadzie to kosztowało mniej zapewne niż oddzielny gramofon, kaseta i amplituner, a nie daj Boże tuner i wzmacniacz. Do 16 kHz starczy, 20 W, w sumie 18 W sinus i tak, no po prostu dla w cudzysłowie młodzieńca zestaw. No tutaj te gramofony są uboższe niż... No i niż powiedziałeś tamte. to i mamy AH904.2 i proszę, masz uboższy gramofon. To jest taki, no. No nie jest, ten już chyba nie jest starszy. Ja mam wrażenie, że to jest taki odgrzewany kotlet. Tu możesz mieć rację, tak. 2 lata wcześniej wyprodukowany, bo to szczególnie, że to jest MK2. Jak nie dalej. Natomiast no wyszło to i wyszło, tak? Czy ten gramofon jest Philipsa? No tutaj nawet nie jestem pewien, czy Philipsa, ale no w sobie ładnie to opisywali, więc... On z tą wajchą po prawej stronie jak Perpetuum Ebner wygląda, czy coś podobnego. Tak, ale pewnie tutaj nie ma nic napisane na temat... tak, nie ma niestety nic o tym, jaki gramofon tutaj włożono. Plattenspieler, chyba lepiej. I mamy AH995, no to tutaj już jest troszeczkę lepiej. 2 razy 44 W, masz kasetę po prawej stronie. No ale to już jest poważny sprzęt, to jest poważny zawodnik z programatorem. Oznaczenie Hi-Fi, więc pasmo nie będzie na pewno do 16 kHz. No i powiem ci, na to już bym zwrócił uwagę. Meterki są. Zwrócić uwagę można, tylko nie ma gdzie położyć. No, to też smutna prawda. No to. No, 30 do 20 tysięcy Hz, więc Philips oldschoolowo nie schodził poniżej 30 Hz. No bo w sumie po co? 20 Hz słyszy się dopiero z 16 metrów. Ale są ludzie, którzy słyszą z 2 metrów, nawet z metra.
Może jakieś good vibration. A tutaj co mamy? Tutaj następna taka technologiczna ciekawostka, No tak, soundpack. niczym rodem z Akai. Tak, i to może się podobać. Pewnie szufladka się nie wysuwa. Chciałoby się, ale pewnie się nie wysuwa. Ale ładnie. Tanio, ale ładnie. Z bas refleksem. Głośniki szerokopasmowe. No i co? Czy to jest całe? Chyba to jest w całości, tak? To jest jako całość. Integrated Sound System. Musi się, Grzesiek, wysuwać ta szufladka, no bo zobacz, jak głęboko mamy ramię, tak? A to sprawdzimy sobie. Sprawdzimy sobie na internecie, jak to wygląda, szczerze mówiąc. 2 razy 15 W, 40 do 13 tysięcy Hz. No tak powiem ci, z tymi parametrami to bardzo prawidłnie, bo myślę, że takie szerokie pasma powyżej tych 13 kHz i tak już się gubią i za bardzo nie reprodukują nam dźwięków żadnych. Następny to jest pewnie coś, co dużo osób już poczaskało. Mówiąc brutalnie, nie wiem, czy nie byłbym jedną z tych osób. No, strasznie mi się podobają takie zestawy, ale mogę się mylić. No to już tak zwane paździerze, to już Tak. zbliża się do paździerza. 14-22 to miało być tanie. 2 razy 15 W, 13 tysięcy Hz pasmo przenoszenia, więc pewnie też kolumny szerokopasmowe zabudowane. Gdyby nie będziemy. O, wkładeczki 406, 412, 420. SE, SE i ST. Wreszcie parametry wkładek. No i 20 do 20, 25, 25, 20. No okej, jest w porządku. SN, może tutaj czytam, oddzielenie kanałów tu powinno być, tak? Zakładam, że to jest to powyżej 28 dB, 30. No to są takie różnice dla płyty, bo właściwie płyty z racji igły, z której się korzysta, to tam nie ma rozdziału między kanałami rzędu 50-60 dB, jest raczej około 30, tak jak tutaj Filip prawidłnie pokazał. Oj, i Philipsa kasety. Ultra Ferro, Ultra Chrom i Metal. Och, ten metal taki ma pokonanie. Bardzo fajne rzeczy. Uwielbiam kasety magnetofonowe, dlatego tak. też mam z 30 magnetofonów kasetowych, to jest jednak... Ale mam tu co, output 1, output 4. To chyba są ustawienia dla wyjścia, ale to tam 20 kHz, 20. Ultra, coś tam. Okej, aha, czyli dokładane są po prostu następne, czyli tu mamy Ferro. Nie wiem dlaczego 2 wykresy są, no ale Ferro tam de facto... No chyba, Grześku, dla porównania, wiesz, mi się wydaje, no bo jaka jest inna przyczyna, to nie wiem. Ultra Ferro jest troszeczkę lepszy niż Ferro, tak? Ultra Chrom jest już lepszy od chromu. No właśnie. No, tak. no dokładnie. No. I każda następna jest lepsza od poprzedniej i to jest pokazane. O to chyba chodziło autorowi tego. Tak. Natomiast widzisz tutaj, no, zejście minus 3 dB przy kasecie żelazowej. Ono się już zaczyna tak powyżej 3 kHz, żeby było śmieszniej. Więc całą resztę to jest pewnie suchy pomiar, a całą resztę elektronika w magnetofonie robi, żeby to zaczęło brzmieć po prostu jako tak. No i teraz robi się grubo. Lauty Sprecher Boxy, tutaj krótki opis dla chętnych po niemiecku. AH405, F9, ja nie widzę sensu w tych oznaczeniach Philipsa, aczkolwiek no kolumny od tanich do drogich, tak? Ogólnie tutaj zacznę od tych, bo ten głośnik on jest super, tak? Znaczy nie od sasa do lasa, one nic nie mówią, tak? Że co, Grzesiek? Co mówisz? Znaczy ja już zacznę od tego głośnika wysokotonego przy tych, to już skoczę o stronę dalej. Albo dwie. No okej, wszędzie jest mniej więcej ten sam wysokotonowy, taki. To może te, już przeskoczę na te troszeczkę lepsze. No są ładniejsze. Tak, są ładniejsze, natomiast ogólnie to jest sport dla odważnych. Kupowanie tych kolumn w stanie uszkodzonym lub nieznanym, bo te głośniczki, widzisz, Darko, one są ładne, tak? Mają tutaj ten czarny Ładne. plastik wokół cewki i tak dalej. To wszystko jest poklejone na amen. Znaczy jednorazówki, no. Znaczy, no można to rozłupać, bo udało się naprawić, powiedzmy, taki głośnik, ale stan później był gorszy, bo to dosłownie jest poklejone wszystko na amen. Nie grzeb, nie naprawiaj, kup nowy. Tylko już nowych nie ma, więc trzeba było naprawić. No i niestety to jest całe nieszczęście tego wszystkiego, tego starego sprzętu vintage w sporej ale mierze, że tego nie ma. Ogólnie kopułkę jesteś w stanie naprawić, tak? Jak ją jesteś w stanie wyjąć. A w tym wypadku cholera wszystko Philips zawsze musi coś spieprzyć, bo kolumny są po prostu dobre. Tutaj na jednym głośniczku, więc tutaj nie będę jakoś się rozpływał nad nimi, ale zapewne świetnie grające
przetworniki 495, 494, więc na środku są najwyższym modelem. No przy takich gabarytach to musi zagrać jeszcze zamknięta budowa. Przy tej mniejszej to Bass Reflexem sobie pomagali. Czy mamy dalej coś lepszego? No tutaj mamy jeszcze, no wiadomo, one będą się różnić mocą, myślę jakimś tam minimalnym odstępem od pasma, ale za dużo ponad to nie będzie. Tutaj zwrotnica jest chyba jeszcze pokazana. Jakie są cięcia? 650 Hz, 3,5 kHz i później wysokotonowy idzie od 3,5 do 20 000 Hz. Aha, średni od 600 do 3500 i od 27 do 650 niskotonowe. Tak to sobie wymyślili. No, te duże to wygląda jakby tutaj zawieszenie wywaliło, tak szczerze mówiąc, na tym zdjęciu, ale nie. Okej, to takie światło po prostu to jest, przynajmniej na tej poprawie widać, Tak, że światło. jest blik chyba od lampy, która to oświetlała dla pana fotografa. No tu wygląda jakby zawias wywaliło, naprawdę. No Albo tak, czego zgadza się. brakowało, doszykowali. Głośniczki przekleństwo, to masz jakieś przełączniki jeszcze ogólnie, nie tyle co regulatory, tylko po prostu przełączniki częstotliwości, więc no kolumny do zabawy. Zresztą sam wiesz, że ja uwielbiam się bawić kolumnami, więc tutaj na pewno chętnie bym przyjął któreś z nich. Tutaj jest 587 model Electronic MFB, więc myślę, że to chodzi o to właśnie sterowanie jakieś elektroniczne, Motion Feedback System, czy jakiś system amortyzacji, tak? Tu jest jeszcze głośnika. Ciekawe. Kolejna rzecz do poszperania później, żeby wiedzę uzupełnić. Te właśnie kolumny. Tu już są, mamy parametry tych wcześniejszych. No nazwy różne. O, proszę bardzo, tak dla chętnych. Do 35 m2, do 45 m2. Odległość tutaj jest pewnie od kolumny 2,7, 2,4, 2,5 metra lub kolumn. Maksymalna skuteczność 101, 103, 107, 108 dB. Minimalna wartość chyba mocy. O, i ta tabelka, powiem ci, ja sobie ją wydrukuję dzisiaj. Bardzo Więc dobra ono rzecz. również, ona jest bardzo ciekawa i o czym ona nam mówi, że można podejrzewać, że producent Philips poważnie podszedł do swoich klientów taką tabelkę wsadzając. No, ja sobie to wydrukuję. Polecam każdemu, żeby tą tabelkę wydrukował, sobie przeanalizował, co tu jest napisane. Bo to jest taka wiedza, żeby Zobacz, się... masz jeszcze, widzisz, Grzechu, masz litraż kolumn podany. No wszystko masz podane, oczywiście, więc jak najbardziej będę to analizował. I tu mamy co? 10-calowy mamy największy głośnik niskotonowy. To jest model AH494, ten na który spojrzeliśmy. 80 W, 32 do 20 000 Hz. 108 dB, 2,5 metra. Tylko nie wiem, czy to jest odległość, czy po prostu odstawienie kolumny lewej od prawej, więc nie wiem. A to nie jest wysokość pokoju, znaczy się wysokość pomieszczenia? Okej, nie wiemy, ktoś z niemieckim pewnie napisze lepszy. Tak jest. 108 dB będzie też fajnie. Natomiast myślę, że on ma więcej mocy, więcej mocy wytrzymuje ta kolumna, bo już nie będę mówił, że ma, tylko wytrzymuje więcej mocy niż powiedzmy wytwarza decybeli, czyli żeby, bo podejrzewam, że tu jest 80 W, to jest bardzo zalecany wzmacniacz. Chyba tak. Maksimum Verstärken. Aha, maksymalny wzmacniacz. Czemu tu napisali 2,5 W? Dobra, jedziemy dalej. To dla chętnych. Moc, wszystko podane. Aktywne kolumny, pięknie zrobione. Okej, Darku, skończyliśmy. To co, my teraz sobie z Darkiem wybierzemy tutaj, co nas interesuje. I wracamy za moment już na jakiejś przeglądarce internetowej. Zobaczymy wybrane modele, jak to się kształtuje cenowo. Okej, bardzo dobrze. Okidoki, wróciliśmy. No, nie wiem po co zapowiadaliśmy, że za chwilę wracamy, skoro już wróciliśmy, bez sensu, Darku, ale dobra. Logika musi użyć. Znaczy się dla was to raz, dwa, dla nas to była jednak chwila mimo wszystko. No ja na to nie patrzę, no, czasem chwila boli, czasem nie boli. Okej. N4520, wybraliśmy sobie 4, 5 takich rzeczy z tego katalogu, które nas interesowały tutaj. 109 niestety nie pokażemy wam, jeszcze poszukamy na Google może. Wujek Google nam coś pomoże, ale mamy tak, N4520 to jest cena 1300,
1350, czyli około 1300 euro. Tutaj mamy no, plus minus 1300 euro, tutaj mamy 850, więc może coś padło przy tym magnetofonie, ale zobaczymy sobie, gdzie to kupujemy, prodajemy. Słowacja, tak? A Słowacji, ale możemy? Nie możemy kliknąć, cholera jasna. Revoxy, naby, pokrywa, ojej, no ładna rzecz. Szpulki jeszcze widać są, monitory, z tyłu wejścia takie artystyczne zdjęcia bym powiedział. Tył plastikowy, dużo nie widać, trzeba było się kopnąć. Ciekawe, czy sprawny. No, nie doczytamy chyba. To sobie odpuścimy. Ale cena 500 euro w dół, no to robi różnicę. OLX proszę, 4700 mamy na polskiej stronie OLX-a. Dobra, no i cóż, jest pięknie, tak? Soft touch jest, napinacze są ładne, trochę jak w LC de facto. Rączka jest do przenoszenia, czego nie było widać w katalogu. Licznik Bardzo ładny stan z tego, co widzę. No wiesz co, to zawsze był drogi magnetofon, więc myślę, że tutaj cena, no po prostu tym się nie rzucali ludzie. Cena też nie jest jakaś obok taka. pionierka z tym takimi wyświetlaczem kwadrafonicznym. Z tą Właśnie taką to nie lampą. wiem, no właśnie nie wiem, czy to jest oscyloskopowa, czy to są zwykłe żarówki. Ale to szczegół. Dobrze. Bo to był Znaczy pionierek z radarem, no. No właśnie, tam był taki 4 strzałeczki były w każdą stronę przód tył, bo to był kwadrafoniczny, ale to nie jest oscyloskop. Tak mi się wydaje przynajmniej. No cóż, no magnetofon 4800, no myślę, że to jest taka cena za Philipsa dość dobra. Niesamowity, zgadza się, wizualny, zapraszam na oględziny i odsłód. Bez gwarancji, czyli może się każdy rozlecieć coś, niestety, takie życie. 800 euro, no ale powiedzmy cenią się te Philips, tak? Za 200 euro nie ma. 650 do 1200 euro. Tu jeszcze możemy sobie audio shop, jak i zobaczyć, to tam ci od SC ostatnio, co tam mieli za 20 000 SC, dlatego chcą tylko 5,5 tysiąca euro. 25 430 zł. Ale na No to- gwarancji dwuletniej. No ale mimo wszystko, że się... Sorry, podejrzewam, że jakby teraz był wyprodukowany, to by tyle kosztował. To nie by był... To nie No, jest... gdyby był nowy, no dobra, w porządku, wszystko No okej, tak? tak, bo to mówię, to nie był sprzęt dla zwykłego Kowalskiego, no to nawet Kowalski musiał sobie wtedy, i to taki z zachodnich Niemiec, parę dobrych miesięcy odkładać, że tak powiem, do dość spore sumy, żeby kupić sobie taki magnetofon. Gdyby to było tanie, to by się nie opłacało tego produkować, więc tutaj, no powiedzmy, adekwatne ceny mają do dwuletniej gwarancji, jak na to nie patrzeć. Więc to też kosztuje. No jest przepiękne. Zdjęcia potrafię zrobić. Panel nie jest zniszczony absolutnie pod żadnym względem. Papiery są, lampki oryginalne są, no za te pieniądze muszą być. To już pieniądze chcą i to mi się podoba. Fakt, ten pieniędzy góra dla nas, bo przeliczamy na złotówki oczywiście. Natomiast pamiętajcie, że dla Niemca, czy to dla Francuza, czy dla kogoś innego, te 5,5 tysiąca euro to jest tak jak dla nas 5,5 tysiąca złotych. Więc za 5,5 tysiąca złotych myślę, że ktoś się skusi na coś takiego. Chyba że będzie złom zbierał za, nie wiem, 500 złotych czy za 1000. I wrąbie w renowację drugie tyle, jeśli znajdzie na zachodzie kogoś, kto to zrobi. Okej, przechodzimy dalej. 71,50. Tak jak powiedziałem, tutaj dużo rzeczy można kupić. Tutaj są paski do kapsanów w Niemczech, ok. 999, nie mam pojęcia czego. Ale powiedzmy tutaj co mam, 100 euro działający, no to tu już ściema. Sprzedajemy 1000 zł. Tutaj z ciekawości sobie do pana wejdziemy. Aukcja jest ogólnie dostępna. Magnetofon sprawny. Niemniej wymaga przeglądu. No. Stan dobry plus, widoczne na fotoszpule. Dołączam gratis z wykrzyknikiem. Plastiki od Philipsa. No okej. Tutaj troszeczkę mleczkiem zaszła ta szybka, ale to taki jest ten model. No tu powiedzmy jeszcze działa. Co tu się stało? Coś gorącego, herbatka zaatakowała nasz magnetofon i widać, że jest plastikowy. Albo jakaś świeczka. Albo świeczka, dokładnie. No. No. Był klimat. Widzisz, miał ostre baragi. Głowice, no głowice chyba takie nie są jakoś zajechane. Ciężko na tych zdjęciach. Fajnie, że pan zrobi zdjęcia, bo to się liczy
Głowice Philips ogólnie są dość dobre. No jak widać, kawał plastiku, z tyłu rączka do przenoszenia. De facto magnetofon bardzo lekki, więc jak komuś spadnie na głowę, to być może nie zabije go. O, tutaj ta rączka jest właśnie, o której mówiłem, nie? Masz takie do kabla jeszcze zawiązania sobie porządnie, żeby przenieść go. No jak to Philips. No tak, Philips zrobił takie rzeczy, on w wielu modelach to stosował. Tak. Przemyślana rzecz po prostu, no i to było wszystko, więc przepraszam, nie ta strona, zagalopowałem się, tych powinno być znacznie więcej Philipsów, no bo jak widać popularne, to już mamy za 750 zł, proszę. A ten pan chyba to oglądaliśmy kiedyś, przeglądając magnetofony szpulowe i to było jakieś, no, parę miesięcy temu. Chyba nadal sprzedaje tego samego Philipsa. No ładnie, 750 zł. O, tu już wymienił zębatkę. O, To takie to jest właśnie świetne uzupełnienie tego materiału. Tu macie o czym żeśmy wymienione. mówili. Tak, tu macie wymienioną tą zębateczkę, więc super. Jak to wymienił, to jeszcze mam nadzieję, że wymienił tą drugą. Przeczytaj opis. Tutaj chyba było tak, że znaczy dla chętnego 750 zł, no to powiedzmy tak, te zębatki kosztują około 200-250 zł, przynajmniej kosztowały jakiś czas temu w Niemczech. Silnikowe, nie wiem czy pan wymienił obydwie, szkoda mi czasu, mam swoje Nemesis, więc niech każdy sobie swojego poszuka również. Części, dużo części, jak widać bogaty zaplecze, jeśli chodzi o części. Jest tutaj. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy 70, no i znowu te z tymi diodami, co nam się podobało z tym wyszukiwaniem utworów, one były, jak widać zębatki były też produkowane do tego. Tak, to są zębatki do kaseciaków. No, więc Zgadza się. wiadomo, że się sypały, to już możecie być pewni. 25 euro, no nie jakieś koszmarnie drogie były, ale to są... Okej. No te ceny, dobra. Idziemy dalej. 57,58. Tego nie ma na sprzedaż tutaj, jako magnetofonu, są zestawy naprawcze. Ale powiedzmy ceny tego, o dziwo było nawet na Allegro lokalnie i poszło za 710 zł w maju tego roku ten magnetofon. Więc cena śmieszna, natomiast ceny, jakie to stuluje 220 euro, no czyli można powiedzieć po tych dwóch aukcjach około 200 euro. Moim zdaniem super cena za taki magnetofon. 3-głowicowy Philipsa. Tu jest 150 euro. Czyli kolejny taki czarny łabędź, biały kruk, jak to zwał. Czyli troszeczkę tanie, bo mało znane, bo Philips ewentualnie. Ale tak? jak się trafi, to brać. To brać, Można. myślę, że brać, Tak. nie bać się, patrzy tylko na stan, czy nie pływał na przykład. I tutaj kolejna rzecz, w sumie ostatnia rzecz, która nas interesowała w tym katalogu, czyli ten Philips 109, to ogólnie ciężko znaleźć, bo to jest tutaj opisane jako 22 AH109. System był za 280 euro w Holandii i tutaj w zasadzie to by było tutaj jest jeszcze za 390 euro w Holandii, więc W drogo. Austrii. W Austrii, przepraszam. Tutaj mamy 165 w Holandii i to wisiało jeden dzień. Za 165 euro poszło w jeden dzień. 109, 209, bo to jest 109, 209 i 309, a system się nazywa 109. Tutaj mamy 400 euro. Kaseta, widać takie niebieskie. No ten 2 dni poleżał. No, chciałem się temu przyjrzeć, ale wiecie co, tutaj jeszcze tak na koniec, Darku, ja sobie pozwolę tutaj stereo set Philipsa jakoś wpisać, Philips 109 po prostu. 109 i popatrzmy sobie na zdjęcia, bo to mnie mega ciekawi, szczerze mówiąc, to wygląda. Właśnie te gałki, nie odpuszczę. Czy tu możemy Philips jest Katawiki, to może będą lepsze zdjęcia. Katawiki to jest taki aukcyjny portal, tu też można czasami coś fajnego wyhaczyć. I całym Dobra, to jest takie wrażenie, po prostu to jest ślad po tej obrabiarce, nie? Tak. Taki ładny. Myślałem, że to jest... Dobra, cały mój pomysł padł. Cały zachwyt. Jak ktoś nie doczekał do tego momentu, albo nie narzekał, że wcale nie mam racji, to ja w tym momencie mówię, że nie mam racji. To nieprawda, już mamy rację w mniemaniu racji. No tak, ale zawsze racja jest po naszej stronie, czyli się rypnąłem przez zdjęcia. A miałem naprawdę szczerą nadzieję, żeby tutaj zobaczyć. Ta kaseta tak trochę nie wyszła, nie?
Tutaj ładnie, niebiesko, blue line, nie? I stru. Żarówa. No to tutaj nie zgrali się wizerunkowo. Ale zobaczcie, za ile ktoś zapłacił za to, bo to jest taki wyznacznik, no 150 euro. I na tym 150 euro, tak. I na tym skończyła się licytacja tego, więc no myślę, że to jest właśnie takie realne odzorowanie, jakie ceny są. Temu magnetofonowi chyba też jeszcze przyjdzie. No, tak z nami jest po prostu, że my z Darkiem usiądziemy czasami, teraz już głównie z wami siadamy. 57-58, Philips 57-58. 57-58. Jak my usiądziemy sobie, to nie ma zmiły. Szukamy i gadamy. To wygląda jak Eumik trochę. Wiemy właśnie, czy ktoś nie napisał na naszym kanale, że to jest właśnie Eumik. I może tak być. 3 głowice? Chociaż nie, tutaj są... No nie, 3 głowice połączone są. Dobra, sorry. Już nie wiem, na co spoglądam. Ale mechanizm śliczny. To trzeba je oddać. Ładnie to wszystko zrobione. Kapstan był Że cały magnetofon bardzo ładny jest. Tak. Trochę jak Eumik wygląda. Rzeczywiście, ale... Trochę tak, przez te gałki takie lakierowane i sfrezowane po lewej stronie, nie? Eumik tak, chyba No, tak. więc... Tak, po lewej stronie, Grzesiek, tak. Tak, Oba te Eumigi znaczy nie, ten. Jeden miał, nie, oba miały chyba po lewej stronie kasety. Po lewej, tak, Dobrze więc pamiętam, to tak trochę mnie zbija, ale dobra, już nie będę bawił się w skojarzenia. No, ten tuner powyżej na przykład wygląda jak od Eumiga, ale wiem, że to w Eumigu był Luxman. Tu jest coś, czego nie widzieliśmy. Widzieliśmy w sumie? Nie widzieliśmy tego. Taki secik, widać, nie? Z tą kasetą. Masz tuner piękny i do tego wzmacniacz, ale wzmacniacz jest super. A jego w katalogu nie było, bo była końcówka tak. mocy. Tutaj pan Szcze tam pokazuje, więc można sobie popatrzeć. Big Venturi z tyłu, Formul 4. Tu mamy chyba nowszą wersję, iterację tego magnetofonu z licznikiem cyfrowym 5840, a nie, czyli to jest starszy model z licznikiem cyfrowym. Kolejna ciekawostka, a tutaj licznik analogowy. Nie wiem co tu myśleć, ale wydaje mi się, że to jest co, teraz już sam skupiam. 57-88. No to tu jest zagwozdka. Tu jest już właśnie chyba Eumik. Tak, to już jest Albo alpaka. No nie, no to jest Eumik. Tutaj aż poklikamy sobie. Widzicie, od Philipsa tak to bywa. Jeśli nie macie serca do szukania, to czasami wiedzy, chyba że nas zasubskrybujecie. Dobra, limit chyba roczny wyczerpałem. 560 kanadyjskich dolarów, czyli mamy 1800 polskich, nowych, pięknych, pachnących złotych, które coraz mniej są warte. No i cóż, recording tutaj, biasy, balans. Okej, tu bym powiedział, że to jest 900 Eumiga. Więc dobrze czułem, jeśli chodzi o nosek, natomiast no nie do końca właśnie od początku dobrze czułem, czyli mamy Philipsa 578 Extremely Rare, czyli powodzenia, prędzej kupicie Eumiga, a my sobie sprawimy jeszcze tego Philipsa 5788, czyli lepszy, i Eumig 900, to chyba starczy. Nie no, masz tu Eumiga, 4 gałki. Okej, teraz Eumig. Tu masz Philipsa. Ustawienia gałek sobie zobacz nawet. Jest to samo, tylko są mniejsze, większe gałki. Tak. No, więc Alpagę Eumig 900 to prawdopodobnie jest Philips, bo z tych wszystkich firm to podejrzewam Philips miał największe jaja, żeby taki magnetofon wyprodukować, później opchnąć innym, bo Philips lubiał opychać swoje patenty, patrz kaseta, patrz CD, nie mieli z tym skrupułów, więc tutaj... No i widzisz, jaka wskazówka, że można szukać tego Philipsa, z pewnością będzie tańszy niż Eumig, tylko za znaczek Eumig. Znaczy wiesz co, jeśli znajdziesz kogoś, to on nie będzie wiedział, że to jest Eumig. O. No. Właśnie to jest problem, dobra. bo tutaj aż widać, że to jest... Wytniemy to i sami kupimy. Nie, dobra, kupujcie. Śmieję się, ja sobie robię, Grzesiek. Ja no, nie widzę, że sobie jara robisz. No, jak się śmieję, to znaczy, że ja robię, że śmieję się przez większość czasu. Dobra. No. No nawet ta podstawka tutaj do pilota jest taka sama w tym Philipsie. No wszystko jest takie samo, tylko większe gałki dali. Plus jeszcze V-meter dali zwykły taki cyfrowy, tak znaczy zwykły cyfrowy.
Alpaga i Eumig miały analogi wyrąbane i nie wiem, czy ten Philips nie wygląda lepiej, szczerze mówiąc. A to jest może Eumig a la AST. Znaczy się, co ja gadam? Już widzę, już tak pokręciłem sprawę. Nie, wyświetlacz a la AST, przynajmniej ten sam kolor, taki błękitny. Tak. No właśnie mówię, to tak, wiesz, cały czas krążymy wokół tego wszystkiego, tutaj Philips, Eumig, AST, to tak, no co było najlepsze na rynku, to brali, więc obstawiam, że właśnie tu jest cały clue tego wszystkiego w tym szukaniu, żeby czasem skoczyć w bok troszeczkę, nie iść utartym szlakiem, że wszyscy ci mówią, że to jest zajebiste i to kupujcie, tylko czasem poszukajcie czegoś alternatywnego. Może się zaskoczycie, tak jak ja i Darek, propos, tak podsumowanie zrobisz, kończę pierdzielę, nie? Jak ja i Darek, zaskoczycie się właśnie jakością dźwięku Philipsa. Tak mówisz, z czystego serca nie cierpię Philipsa za mechanikę, ale za brzmienie, jakość brzmienia tychże urządzeń, przynajmniej jeśli chodzi o magnetofony, zarówno szpulowe, jak i kasetowe, uwielbiam je. To jest taka, nie wiem jak to określić, po prostu. Grają dziwnie ciepło, no tak. Uśmiechać się przez łzy, bo zaraz coś padnie po prostu. No, a padnie to na pewno, bo jak wiesz, mi padło w szpulaku, więc... No tak, mi też padło, no i co? No i życie, naprawimy, damy nowe części i będziemy dalej się cieszyć, bo jednak warto, Darku, to robić. Nie wiem, może zrobimy teraz tak jeszcze jedno obwieszczenie parafialne. Myślę, że może zrobimy takie rzeczywiście, bo teraz już pod koniec wyluzowaliśmy, nie odeszliśmy od tego utartego schematu i się zacząłem naprawdę dobrze bawić. Aż szal kończyć, ale no trzeba, bo znowu pójdziemy na rekord. Powiedzcie nam, co byście chcieli z nami poglądać, w jakim kierunku iść? Właśnie najbardziej unikatowych magnetofonów, jakichś najbardziej dziwnych rozwiązań, jeśli chodzi o konstrukcję, niekoniecznie magnetofony, powiedziałem to dla przykładu, ale przykładowo radia, boomboxy, ewentualnie cokolwiek takiego. Byśmy chętnie wspólnie z wami poszukali, trochę bekę pocisnęli, więc byłoby całkiem przyjemnie, myślę. A co ty na to, Darku? No wiesz, ja zawsze na to jak na lato, nie? No okay. Ja tam jestem osobą niekonfliktową wobec tego. Teraz podporządkuję się większości. W tym składzie też wracamy dopiero w następnym odcinku, to będzie tak pod koniec września niestety, bo tutaj Darek ma swoje sprawy, powiedzmy, ma swoje sprawy, więc będzie poza zasięgiem. I tutaj myślę, że za tydzień, półtora dopiero się zobaczymy, chyba że w międzyczasie znajdę chwilę czasu. Ty mówisz tak, ma swoje sprawy, tego jakąś karę pozbawienia wolności? Na tydzień? Wiesz, przestań, to sprzątanie ulic, co bym cię znalazł. Byśmy zrobili live w terenie. Live'a w terenie, zgadza się. Pod jakimś śmietnikiem. Zgadza się, zgadza się. Opakowanie od kasety. No. To by było coś. Czemu nie? Raz się żyje, więc trzeba z takich rzeczy też i się śmiać, i korzystać. Dobra, nie przedłużamy. Jeszcze jedno. Gdybyście mieli jakieś tutaj problemy z dźwiękiem, bo Grzesiek chyba zapomniał powiedzieć, to powiedz, dlaczego są problemy. Znaczy problemów nie ma, ale powiedzmy, żeby było śmieszniej, tak propos technicznych rozwiązań. Całkiem dobry mikrofon mam i podłączyłem właśnie wczoraj sobie myszkę, ale nie przez Bluetootha, tylko przez odbiornik. Połączyłem go niedaleko, niestety w typu jack do komputera i ten odbiornik tak siał, że mieliśmy dobre 15 minut do rozkminy, co się stało w międzyczasie, że to zaczęło siać. Myślałem, że jest to procesor, bo też wymieniłem, a chłodzenie raczej trochę wariuje już przy 100 W poboru maksymalnego, natomiast nie. Okazało się moim skromnym zdaniem, że będzie ok, dlatego o tym Darku nie wspominałem. Aczkolwiek dla czujnych mogą być zakłócenia w eterze. Może tam jakieś takie delikatne. Nie będzie żadnych, Darek, to było dobrze. Okej. No, dobra. No, aż się nie chce kończyć, nie? No to jeszcze jakieś dupie Marynie możemy pogadać, no nie? Nie, może nie o dupie Marynie, no bez przesady, no. Dobra. Philipsa, no mi 900, ale to tak jeszcze swoją drogą, tak propos. No. Nila. Nil. Jak to się opływa? Właśnie, bo ktoś tam pisał ostatnio w komentarzach, tak, zgadza się. W finale nam tutaj coś Nile wyskakują, ale nie wiem, czy dobrze napisałem. Nil, jak to się pisze? A zerknij tam w komentarz. Czekaj, ja otworzę sobie tutaj. Nil Hi-Fi albo Deck. Zobaczymy, kto Darek telefonu używa. Tak jest. Ja używam telefonu, bo tutaj Albo Deck. No nie.
Już coraz bardziej wesoło się robi. Ktoś to włączył. N-E-A-L. N-E. E-E-A-L. L. Nil. Tak jest, tak. Neil Deck. Hi-Fi? Hi-Fi? O, Neil Hi-Fi. Dobra. Jest taki Neil, proszę bardzo. Hi-Fi Cassette Recorder. No o tym byśmy musieli trochę poczytać. To jest na pewno... Oj, to jest amerykański sprzęt, bo mi tutaj bardzo przypomina mi magnetofon Nie. takiej firmy amerykańskiej Advent. Ale Great Britain. Great Britain. Taka jakbyście sobie tam 75. poszukali, były bardzo podobne Adventy, tak z góry wyglądały też takie płaskie No, Advent naleśniki to jest leżące. angielska marka, oni świetne kolumny. A nie amerykańska? Amerykańska, przepraszam. Advent No to amerykańska. Ale widzisz, to ten magnetofon jest w ogóle do zabudowy w szafie brakowej jakiejś. No, tak. Bebeszki na wierzchu, tak, chyba że ktoś faktycznie. rozłożył. Chyba, A że może- ktoś wyjął łódeczkę. No, dokładnie, A nie, to- więc tutaj na dwoje babka lużyła, ale no widać, że no jest konkretnie. Tu nie ma lipy. Tylko czy on ma jakieś tutaj funkcje? Zobaczmy. No pasmo no, 35 do 12 kHz, 75 rok, więc jeszcze ta kaseta nie była tak dobrze zrobiona. 2000 marek niemieckich, tego nie przeliczymy sobie niestety. 6 Ale to było kilogramów. drogo To było drogo. w tamtym czasie. Tutaj jeszcze mamy jakieś nile, tutaj mamy coś, nie, to jest Kenwood. W ogóle będą ciekawe rzeczy, widzę, występowane na zdjęciach. Mamy przestępców i magnetofony. Bardzo ciekawe połączenie. Tutaj co mamy? Maranca z oscyloskopem, Revoxa, tuner i Nila, rypniętego od góry. Kurczę, te zdjęcia są naprawdę takie... Tu jest na Radio Muzeum, widzę. Widać, że 302, tamten był 301 chyba, 78 rok. Również angielski, no taki trochę laboratoryjny sprzęt. A wiecie co? Ja chyba mam gdzieś tam jeszcze katalogi 70 lat, być może się trafi ten magnetofon. Pasmo już nie podali tutaj, tu sobie odpuścili. Ale 3-silnikowy, tutaj nawet jest heavy duty mechanizm, czyli typowa maszynka do pracy heavy duty. To jest tak hi-fi heavy duty, bym powiedział. Raczej do odtwarzania w studiach jakichś, bym powiedział. No okej, jest ciekawie. Można by było coś z tego poczytać. Raczej po niemiecku nie będzie. Ale widać też, że no, jest potencjał, panie. Przy tym Nilu. Magnetofony ciekawe. Kwadrofoniczny magnetofon, proszę. Też nie wiem, czy to jest jakiś pines ogólnie, więc nie wiem, czy powiększymy sobie to zdjęcie. Nie, wyświetl obraz, albo powiększ. Okej, i możemy sobie szukać i szukać i szukać. Tanbergi nam znalazło, Tika nam znalazło. Okej, skończymy, bo coraz więcej przystępców nam się tutaj pokazuje. No jest ciekawie, Neil bardzo ciekawe imię. A był Armstrong, nie? Neil. Więc może Też dlatego. taki Nil. Okej. I jest rzeka Nil. Jest. Dobra, teraz kończymy, bo my już popłynęliśmy. Przepraszamy najmocniej. I do zobaczenia, usłyszenia w następnym odcinku. Trzymaj się, Darku. Dzięki, hej. Wy też się trzymajcie, ty też, Grzegorzu, cześć, hej.